Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Jest to część druga trzeciego odcinka z czwartej i zarazem ostatniej już serii odcinków prosto z życia wziętych. Drogi widzu, dziś opowiem Ci o swoim pierwszym doświadczeniu z ceremonii z ayahuaską. Doświadczeniu, które naprawdę ciężko jest ubrać w pełni adekwatne słowa. Bo wizje i towarzyszące im doznania, których doświadczyłam, po dziś dzień wywołują we mnie wzruszenie, ale i wzbudzają radość w sercu, kiedy chociażby o nich opowiadam. Radość z tego, że dane mi było doświadczyć czegoś tak pięknego, uczącego i uświadamiającego. Dzięki tej wspaniałej możliwości pracy z ayahuaską w końcu utwierdziłam się w przekonaniu, że cała moja dotychczasowa podróż odkrywczo-poznawcza faktycznie miała i ma głęboki sens i znaczenie. Zatem nie zdziw się, jeśli w trakcie zauważysz wzruszenie u mnie, bo jak też sam już za chwilę się przekonasz, mówiąc o takich doświadczeniach, naprawdę ciężko jest opanować emocje. Dlatego nie przedłużając ani chwili dłużej, pozwól, że podzielę się z Tobą dalszą częścią mojej niezwykłej opowieści. Ceremonie ayahuaski zazwyczaj odbywają się w nocy. Dlaczego w nocy? Myślę, że jednym z powodów jest zwiększone działanie DMT, o którym wspominałam w części pierwszej, które w organizmie człowieka uwalniane jest przez szyszynkę w fazie głębokiego snu między 2 a 4 nad ranem. Natomiast fakt, że ludzki organizm sam wytwarza ową substancję, oznacza, że bez najmniejszych problemów toleruje DMT pochodzenia roślinnego. Dlatego wbrew temu, co mówi medycyna konwencjonalna, zapewniam, że ayahuasca, choćby w najmniejszym stopniu, nie jest rośliną zagrażającą zdrowiu człowieka. Oczywiście stosowana w odpowiednich dawkach, w odpowiednim otoczeniu, ale przede wszystkim pod nadzorem wysoce doświadczonej osoby. Czyli osoby, która doskonale wie, jak zachować się w przypadku jakichkolwiek negatywnych doznań, jakich może doświadczyć uczestnik. I tu wymienię kilka przykładowych. Na przykład palpitacje serca, wzrost ciśnienia, biegunki, wymioty, silne emocje, czy chociażby niekontrolowane ruchy ciała, jak drgania. I tu należy również wspomnieć, że ayahuasca nie powinna być przyjmowana podczas gdy pacjent jest w trakcie kuracji lekowej. A w tym między innymi pacjenci przyjmujący leki na serce, krążenie, depresję, czy też tych, którzy zmagają się z wysokim ciśnieniem, czyli jeśli biorą leki na ciśnienie. Natomiast jeśli pacjent po konsultacji z lekarzem rodzinnym będzie mógł tymczasowo odstawić leki, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że już nigdy nie będzie musiał do nich wrócić. Dzień naszej pierwszej ceremonii był dniem milczenia. Zatem poświęcony był głównie na głębsze refleksje i przemyślenia. A że osobiście czułam się gotowa na wieczorny seans jeszcze przed południem, to tak prawdę mówiąc, brak jakichkolwiek wspólnych zajęć po pewnym czasie okazał się być dość uciążliwym. Dosłownie nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Kompletnie nieprzyzwyczajona byłam do takiej ciszy i spokoju, a tym bardziej do braku zajęć. Wręcz odwrotnie, bo mój harmonogram zawsze był przecież napięty. Natomiast teraz, kiedy jedyne co mogłam zrobić, to poświęcić uwagę sobie
i skupić się na własnych przemyśleniach, zdałam sobie sprawę, że dotychczasowy styl życia wręcz odwracał moją uwagę od własnych myśli. Bo kiedy tak rzucałam się w wir pracy i skupiałam na pomaganiu innym, kompletnie nie miałam już czasu dla siebie. Poza tym, zawsze zdawało mi się, że moi klienci mieli większe problemy od moich. Więc często łapałam się na przykład na tym, że nawet po pracy jedyne nad czym się zastanawiałam, to znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla każdego z moich klientów, żeby tylko im pomóc. A tym samym można powiedzieć, że uciekałam od siebie i własnych problemów i uczuć. Natomiast teraz, będąc całkowicie świadomą tego wszystkiego, starałam się z rozmysłem selekcjonować własne myśli i uczucia, po czym analizowałam ich przebieg i poszukiwałam źródła ich pochodzenia. Czyli co faktycznie sprawiało, że czułam się tak, jak się czułam. I dlaczego myślałam akurat o tym, o czym myślałam. Bo to jest istotne. Zwłaszcza jeśli to jest natarczywa i nawracająca myśl. Ok? I choć z jednej strony to naprawdę fascynujące doświadczenie, kiedy raptem stajesz się obserwatorem swoich myśli i można powiedzieć, że masz nad nimi pełną kontrolę, to tak z drugiej strony zrozumiałam, że takie nadmierne analizowanie jest również dość męczące dla samego umysłu. Chociażby dlatego, że on również potrzebuje wyciszenia. I po to ta medytacja. A ja, tak leżąc w łóżku i wyczekując wieczornej ceremonii, po prostu nie potrafiłam nawet zmrużyć oka. Bo miałam dosłownie miliony myśli na sekundę. Jak gdybym chciała nadrobić wszystkie te, powiedzmy, stracone lata. I to właśnie wtedy również zdałam sobie sprawę, że moje oczekiwania wobec siebie przekraczają wszelkie zdrowe standardy. Bo niestety prawdą jest, że jeszcze do tej pory za cholerę nie potrafiłam zaprzyjaźnić się z faktem, że ludzie faktycznie potrzebują odpoczynku. Dla mnie wszystko było zbyt powolne. Dlatego też zawsze, myślę, aktywnie uczestniczyłam w różnego rodzaju zajęciach. Natomiast sam fakt, że mogłam komuś pomóc lub coś dla niego zrobić, sprawiał, że czułam się potrzebna. A teraz, kiedy miałam skupić się na sobie, raptem czułam się bezużyteczna. Bo gdzieś tam wewnętrznie wciąż złudnie wierzyłam, że jedynie pomagając innym doznam wewnętrznego spełnienia. Co gorsza, ja tylko wtedy miałam wrażenie, że byłam naprawdę szczęśliwa. Nawet jeśli to mnie wykańczało energetycznie, psychicznie czy fizycznie. Albo i fizycznie. Dlatego zadałam sobie pytanie, czy faktycznie aż tak potężne poświęcenie jest zdrowym zachowaniem? Zdecydowanie nie. A przekonałam się o tym w pierwszej ceremonii, o czym już zaraz Ci opowiem. Kiedyś również okropnie brakowało mi cierpliwości. Do tego stopnia, że często na przykład zdarzało mi się robić wiele rzeczy naraz. Co zresztą z czasem podniosło moje standardy i oczekiwania wobec siebie jeszcze bardziej, a później oczywiście jeszcze bardziej i bardziej. Aż w końcu zaczęłam robić wszystko jeszcze przed wyznaczonym terminem. Bo wtedy oczywiście mogłam pozwolić sobie na rozpoczęcie kolejnych nowych zajęć. Więc tym sposobem nigdy nie czułam, że próżnuję. Dosłownie potrafiłam znaleźć sobie wystarczająco dużo zajęć w ciągu dnia, żeby tylko nie dopuścić
do przerwy na odpoczynek. Aż tak. Oczywiście to również szybko okazało się być głęboko zakorzenionym przekonaniem, że wciąż muszę być lepsza, bo najwidoczniej jestem jeszcze niewystarczająco dobra. Bo chociaż miałam na koncie wiele osobistych osiągnięć, mi wciąż było mało. Więc teraz wyobraź sobie, jak bardzo w rzeczywistości uciążliwym jest bycie tego typu osobą. W tamtych czasach dzielenie obowiązków z innymi ludźmi dla mnie oznaczało najgorszą karę. Bo skoro samej siebie nie potrafiłam usatysfakcjonować, to jak niby mieliby to zrobić inni? Dlatego często zamiast prosić innych o pomoc, robiłam wszystko sama. W pocie czoła, ale robiłam sama. Na dodatek nigdy nie przywiązywałam uwagi do wielkości swoich osiągnięć, bo oczywiście byłam zbyt mocno skupiona na samym zdobywaniu tego. Więc nie byłam nawet w stanie dostrzec, jak wiele w życiu osiągnęłam. Bo widzisz, kiedy wymagasz od siebie aż tak wiele, w końcu żaden sukces nie jest w stanie dostatecznie Cię zadowolić. Zresztą, jak już powiedziałam, jak już wpadniesz w ten wir osiągania zamierzonych celów, to w którymś momencie przestaje liczyć się ich wartość i znaczenie, bo Ty po prostu chcesz to jedynie zdobyć i tyle. Już nawet nie zastanawiasz się, czy to faktycznie zmieni coś w Twoim życiu, czy doda coś do Twojego życia. Więc kiedy już osiągałam jeden cel, nigdy nie zastanawiałam się nad nim, bo od razu rozpoczynałam proces gonitwy za osiągnięciem drugiego. I tak w kółko. I tak jest w przypadku wielu ludzi. Dlatego Ci o tym mówię. Okay? Więc jak widzisz, ten okres ciszy i refleksji w rzeczywistości przyniósł mi wiele zrozumienia. Naprawdę wiele. W końcu usłyszeliśmy dźwięk rozbrzmiewającego gongu na zewnątrz. Więc podekscytowana dosłownie wyskoczyłam z łóżka. Po czym dostrzegłam jakąś postać stojącą za oknem. Więc otworzyłam drzwi, a tam zobaczyłam uśmiechniętą twarz naszego asystenta, który podał mi 3 dzbanki wypełnione wodą z kwiatami. I teraz pozwól, że Ci wyjaśnię, co to miało znaczyć. Woda z kwiatami, a raczej kąpiel w kwiatach, jest również formą swego rodzaju rytuału oczyszczającego. Tego typu kąpiel stosowana jest zazwyczaj tuż przed ceremonią z ayahuaską, ale oczywiście nie tylko. Zatem jak widzisz, puryfikacja, czyli oczyszczanie, jest naprawdę istotną czynnością, chociażby ze względu na zamierzone efekty. Ale nie tylko samo oczyszczanie, bo tu również chodziło o połączenie z naturą i wiarę w jej uzdrawiające działanie. Bo bez tego faktycznie ciężko byłoby nam otworzyć się na działanie rośliny. Przecież dobrze wiemy, że ego nie lubi doznawać tego, co nam nieznane. Bo ego lubi trzymać się starych nawyków i przyzwyczajeń. Zatem kieruje się logiką, a nie intuicją. A w tego typu ceremoniach uzdrawiających logika zdecydowanie nie jest nam potrzebna. No więc przyjęłam od niego te dzbanki, po czym jedna po drugiej obmywałyśmy się w tych kwiatach. Coś pięknego. Zapach tych kwiatów ulatniający się z wody był niesamowicie intensywny i przyjemny dla zmysłów. Dlatego stałam pod tym prysznicem i tak wcierałam te kwiaty w skórę z dobre 15 minut. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję, to zrób, drogi widzu.
Jeśli natomiast chodzi o ubiór podczas takich sesji, zaleca się biały kostium. A to chociażby ze względu na jego znaczenie. Bo kolor biały kojarzony jest z czystością, niewinnością czy ogólnie dobrem. Zatem ubrany na biało nie będziesz przywoływać złych duchów. I to nie są żarty. Zresztą nie przez przypadek, na przykład kolor czarny kojarzony jest ze śmiercią, smutkiem albo żałobą. Zatem kolory, jakie na siebie ubieramy, odgrywa potężną rolę. Ale o tym opowiem Ci być może innym razem. Więc powiedzmy, że po około 30 minutach usłyszeliśmy kolejny gong. I tym razem był to dźwięk przywołujący nas do sali, w której miała odbyć się nasza sesja. No więc gotowe z dziewczynami udałyśmy się w kierunku naszego pomieszczenia. I okazało się, że szaman już na nas czekał. I kiedy wszyscy zasiedli już na swoich miejscach, ten rozpoczął krótkim przemówieniem. Czyli wyjaśnił nam, czego możemy się spodziewać i co mniej więcej może się wydarzyć. Tłumaczył również, że szczególnie ważnym jest kontrolowanie oddechu i totalne odprężenie, bo tylko to umożliwi nam pełną koncentrację. Ale przede wszystkim chodziło o odłączenie się od świata zewnętrznego. Tłumaczył również, że strach i panika przed tym, co możemy zobaczyć lub doświadczyć, może utrudnić nam oddychanie. Natomiast wszelkie oczekiwania, czyli coś, co tworzy nasze ego, mogłoby negatywnie wpłynąć na proces postrzegania przez nas wizji, które będą się kreowały. Czyli wizji, które zdecydowanie nie są wytworem umysłu, lecz nadświadomości. A to z kolei może uniemożliwić lub utrudnić proces doświadczania uzdrowienia w ciele. I uwierz mi, to nie były żarty. Bo mówił o tym z takim przekonaniem, że nawet nie znając hiszpańskiego, byłam w stanie wyczuć powagę sytuacji. W końcu nie przez przypadek mówimy, że Twój umysł może być Twoim najlepszym przyjacielem albo najgorszym wrogiem. A tu, jak już wspomniałam wcześniej, umysł nie był nam potrzebny. Dlatego ważnym jest, aby wyciszyć go w zupełności i tym samym stać się obserwatorem w takiej ceremonii. Więc kiedy już powiedzmy, że byliśmy gotowi, szaman w końcu rozpoczął rozlewanie wywaru. Z tym, że tym razem każdy z nas dostał zupełnie inną porcję napoju. Wywar, jak już wspomniałam w pierwszej części, miał bardzo gęstą konsystencję o dość słodkawym i mułowatym smaku. Dlatego nawet trochę mnie zemdliło. Aż przez chwilę myślałam, raczej miałam wrażenie, że zwymiotuję. Przepraszam. Więc przyłożyłam do twarzy wiadro i w duchu powtarzałam, że proszę, tylko proszę, żeby ta ceremonia była czymś przyjemnym. Nie chciałam, żeby skończyło się tak jak dzień wcześniej, bo tego zdecydowanie miałam już dość. Na długi czas. I na całe szczęście, dosłownie chwilę później, to uczucie raptem minęło, po czym w tempie natychmiastowym rozpłynęłam się na swoim miejscu, czyli na leżaku. Moje ciało nagle stało się jak z gumy, więc teraz już za nic nie mogłam utrzymać się w pozycji siedzącej. Więc rozłożyłam się na tym leżaku i czułam, jak powoli odpływałam. Chociaż jeszcze przez chwilę w pełni zdawałam sobie sprawę z tego, co działo się w pomieszczeniu, to kiedy tylko zamknęłam oczy, miałam wrażenie, że znalazłam się w zupełnie innym świecie. A raczej powinnam powiedzieć w swoim wewnętrznym świecie.
bo dosłownie czułam każdą cząstkę swojego ciała. Czułam powoli przemieszczający się oddech, czułam puls, bicie serca, czułam nawet, jak krew przepływała mi w żyłach. I wtedy raptem uderzyło we mnie bardzo agresywne uczucie, rozprzestrzeniające się po całym ciele ayahuaski. To uczucie rozpoczęło się od stóp i tak cząstka po cząstce przemieszczało się w górę przez uda, miednicę, jelita, klatkę piersiową, po ramiona i tak aż dotarło do głowy, gdzie czułam, jak dosłownie napływała mi do mózgu. A to wytworzyło dość dziwny ścisk w czaszce, albo takie uczucie ścisku w czaszce, po czym poczułam cholernie przytłaczające emocje, które wręcz ściskały mnie od środka, a dokładniej w okolicy klatki piersiowej. I wtedy oczywiście spanikowałam. A spanikowałam, bo miałam wrażenie, że właśnie przechodzę zawał serca. Było aż tak boleśnie. Na szczęście nie trwało długo, bo szybko przypomniałam sobie słowa szamana, który mówił, żeby się nie bać, lecz pozwolić roślinie robić swoje. I tak też skupiłam się na oddechu, który faktycznie pomógł mi się uspokoić. I wtedy usłyszałam jakąś muzykę w tle, która powoli się rozmywała. Jak gdybym słyszała co jedynie jakieś echo. To oczywiście był szaman, który śpiewał wspomniane w pierwszej części Ikaro. A śpiewał to tak pięknie, że poczułam się dosłownie jak w krainie czarów. Najpierw dostrzegłam różne kolory, potem wciąż zmieniające się wzory, kształty, przypominające trochę te z kalejdoskopu. A na końcu przerażające twarze klaunów, które trochę mnie zaniepokoiły, bo ci klauni raptem zaczęli rozdzierać jakieś stare rany, które jedno po drugiej odsłaniały moje ukryte jakieś lęki i bóle, o których nie miałam pojęcia. To było okropne uczucie, bo to nie był sam widok. Ja dosłownie czułam miks tych wszystkich negatywnych uczuć, jakich kiedykolwiek doznałam, na dodatek w jednym momencie. I tak z jednej strony nie chciałam przed tym uciekać, ale też nie chciałam się temu poddać, bo w końcu to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się w naszym ciele i umyśle, tak? Więc wzięłam głęboki oddech i pogrążyłam się w swoim wewnętrznym świecie, powtarzając w kółko, że się nie boję i że to wszystko już do mnie nie należy. I od teraz, zamiast reagować na te wszystkie uczucia, po prostu je obserwowałam, jakbym dosłownie wiedziała, co robić. I gdy tylko zaakceptowałam cały ten zachodzący we mnie proces, powiedzmy, ku memu zdziwieniu nagle znalazłam się w pozycji siedzącej. I nie wiem nawet kiedy, ale otworzyłam oczy. A hałas stworzony przez pozostałych uczestników raptem bardzo mnie zdenerwował. Bo jedni płakali, inni krzyczeli, jeszcze inni śmiali się w niebogłosy, a jeszcze inni prosili o pomoc. Bo sobie nie radzili ze swoimi emocjami, a że było nas około bodajże 15 osób, no to było głośno. A ja siedziałam tam cicho i raptem zaczęłam przeżywać wszystkie skumulowane w pomieszczeniu uczucia, co zresztą strasznie mnie zirytowało z jakiegoś powodu. Przez chwilę nawet miałam wrażenie, że to już był koniec moich doświadczeń, bo zbyt mocno rozpraszało mnie zachowanie innych, że kompletnie nie potrafiłam skupić się na tym, co działo się we mnie. Więc rozczarowana miałam po prostu ochotę wyjść z pomieszczenia i wrócić do swojego pokoju. Po czym nagle doznałam olśnienia. Taka lampka się zapaliła. Więc po raz kolejny rozejrzałam się po sali, po czym zdałam sobie sprawę, że chociaż żyjemy na tej samej planecie, to jednak każdy z nas
tworząc swoją własną rzeczywistość, tworzy jak gdyby własny świat. Świat, który jest zupełnie innym światem od naszego. Czyli inaczej wszystko postrzegamy, inaczej odczuwamy, inaczej rozumiemy. Dlatego biorąc pod uwagę fakt tego, na jakim etapie życia obecnie się znajdujemy, będziemy przyciągać do siebie w większości ludzi, którzy są na tym samym lub bliskim naszemu rozwojowi poziomie. Bo tylko te osoby będą w stanie nas zrozumieć i patrzeć z podobnej perspektywy. Więc następnie tak raptem zrozumiałam, że faktycznie nigdy nie skupiałam się na teraźniejszości. Zawsze albo rozpamiętywałam stare zdarzenia i związane z nimi uczucia, albo myślałam o przyszłości. Czyli co by było gdyby? A przecież prawdą jest, że życie przeszłością, która już się wydarzyła, zatem nie istnieje, czy też życie ciągłymi planami i przyszłością, która być może nigdy nawet nie nadejdzie, jest to jedynie stratą czasu. Ale niestety nieświadomy człowiek tak nie myśli, bo on faktycznie tego nie dostrzega. Po prostu działa na podstawie zakodowanych programów. Rozumiesz? Więc takim kolejnym uświadomieniem, a raczej przypomnieniem, był fakt, że nigdy nie skupiałam się na sobie, lecz innych. A uświadomiłam to sobie, kiedy tak siedziałam i obserwowałam wszystkich. Byłam tak bardzo podirytowana tym, że muszę słuchać tych wszystkich odgłosów, które inni uczestnicy z siebie wydobywali, że w tamtym momencie zrozumiałam, jak bardzo inni ludzie zagłuszali moją wewnętrzną ciszę i zagłuszali swoją obecnością moje własne potrzeby. Więc tak zupełnie znienacka wykrzyczałam do siebie w myślach: ja nie chcę już tego słyszeć. Nie chcę oddawać całej swojej uwagi innym. Ja też chcę doświadczyć życia. Ja też chcę, żeby ktoś się o mnie pomartwił, zadbał o mnie, pomógł mi. Mam dość skupiania się na potrzebach innych kosztem własnych. Po czym spojrzałam na szamana i stwierdziłam, że poproszę o kolejną dawkę. Bo też chciałam przeżyć coś niezwykłego. I wiedziałam, że to doświadczenie było mi dane, żebym w końcu nauczyła się dbać również o własne potrzeby. Więc po cichu wstałam z miejsca, że w pomieszczeniu było zupełnie ciemno, to przemieściłam się w kierunku szamana na czworaka. Zresztą siedziałam tuż obok asystenta, więc poprosiłam, żeby zapytał, czy mogę dostać więcej. A szaman dosłownie od razu podał mi kubeczek z wywarem i z uśmiechem powiedział, że on wiedział, że ja przyjdę po więcej. No więc wypiłam dolewkę i wróciłam na swoje miejsce. Dosłownie w ostatniej chwili zdążyłam położyć się na leżaku i zamknąć oczy, bo kiedy to zrobiłam, dosłownie znalazłam się w totalnie innym wymiarze. A tak na marginesie. Mam nadzieję, że rozumiesz, drogi widzu, że to dość trudne doświadczenie do opisania. Ale mimo wszystko spróbuję wyjaśnić i uczucia, i to, co faktycznie tam zobaczyłam. Więc miałam wrażenie, że dosłownie scaliłam się z pomieszczeniem, w którym byłam. A bynajmniej ono po prostu przestało istnieć. Natomiast hałas, który wcześniej słyszałam, jak gdyby oddalił się o kilometry. Kobieta, która leżała tuż obok mnie, teraz była gdzieś zupełnie daleko w oddali, a dźwięki, które z siebie cały czas wydobywała, teraz już tylko odbijały się echem. Po czym
kompletnie przestałam czuć swoje ciało. Co więcej, ja byłam przekonana, że po raz kolejny doświadczam podróży astralnej, czyli że opuściłam swoje ciało. I to właśnie wtedy dane mi było doświadczyć siebie jako dusza, czyli prawdziwe ja. A więc wszystko, co zrozumiałam do tej pory, czego nauczyłam się w ostatnich latach, teraz w końcu dane mi było doświadczyć. To było przepiękne uczucie. Czułam się taka wolna i nieograniczona. Nie widziałam swojego ciała, ale miałam poczucie, że ono po prostu zostało w pomieszczeniu. Natomiast sama przemieszczałam się gdzieś między wymiarami, aż dotarłam na jakąś inną planetę. Jak gdybym znalazła się w kosmosie, bo w tle widziałam zupełną ciemność. Natomiast przed oczami ukazała mi się postać wyglądająca jak ja, ale ulepszona wersja mnie. Zresztą przedstawiła się jako przyszła wersja mnie, po czym powiedziała, że chce mi przekazać kilka istotnych informacji. Ale ja za nic nie potrafiłam skupić się, bo byłam zbyt mocno oszołomiona jej, a raczej swoim wyglądem. Wyglądałam przepięknie, ale najbardziej pamiętam ten oślepiający blask, który otaczał postać. Aż nie mogłam się napatrzeć, bo kiedy patrzyłam na nią, czułam ogromną radość, troskę i miłość. No, coś pięknego. Po czym przed oczami ukazał mi się potężny czarny ekran, a ona włączyła go jak ten telewizor. I tak kolejno zaczęła wyświetlać wszystkie te, powiedzmy, najbardziej niewygodne uczucia i myśli, które faktycznie ukrywałam w swojej podświadomości, których nie byłam świadoma. Uczucia, które myślałam, że już dawno nie istnieją, a one jednak wciąż gdzieś tam były. A że faktycznie nigdy wcześniej ich nie przepracowałam, to te automatycznie blokowały mój rozwój. Dość zadziwiające, ale najpierw ujrzałam twarz swojego taty, po czym usłyszałam, żebym do niego zadzwoniła i powiedziała mu, że go bardzo kocham, bo on tego potrzebuje. Pamiętasz może, wcześniej wielokrotnie wspomniałam, że w domu nigdy nie wyrażaliśmy sobie uczuć. A raczej co jedynie te negatywne. Więc okazało się, że moim zadaniem było nauczyć moją rodzinę otwartego wyrażania i wyzwalania uczuć. Czyli prawdziwej miłości, współczucia i zrozumienia. Bo faktycznie tylko ja wiedziałam, jak to zrobić, bo tylko mi przychodziło to robić naturalnie. A że tata miał największe blokady emocjonalne, to właśnie na nim miałam skupić się w pierwszej kolejności. Potem natomiast zobaczyłam jakieś obrzydliwe kształty i rozmazane twarze niezadowolonych ludzi, co oczywiście mnie przeraziło. I wtedy usłyszałam, czy tak właśnie siebie postrzegasz? Dlaczego nie akceptujesz swojego ciała? Dlaczego siebie nie kochasz? I w tamtym momencie pamiętam, że poczułam, jak z lewej strony pociekły mi łzy. I teraz pozwól, że wyjaśnię. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, wszyscy mamy w sobie zarówno damską, jak i męską energię. Niezależnie od płci. Kobieca energia odpowiada między innymi za naszą wrażliwość, czyli za nasze uczucia, emocje, troskę, kreatywność. I jest to właśnie nasza lewa strona ciała. Z kolei część męska
odpowiada za naszą siłę fizyczną, wytrzymałość, decyzje, logiczne myślenie i jest to nasza, jak już wskazałam, prawa strona ciała. Oczywiście znacznie więcej dowiesz się o tym w oddzielnym odcinku poświęconym wyłącznie temu tematowi. Natomiast teraz pozwól, że powrócę jednak do swojej opowieści. Wracając do ceremonii, w pewnym momencie, jak gdybym po części powróciła do swojego ciała, bo zaczęłam odczuwać okropnie niewygodny ból właśnie z lewej strony ciała. Poczułam jakąś blokadę i napięcie, które powoli odpuszczało wraz ze łzami, które teraz już leciały strumieniem. I tak dodam, ja bardzo długo miałam problem z tym, żeby w ogóle płakać. Nie potrafiłam płakać. I wtedy uświadomiłam sobie, że faktycznie przez te wszystkie lata trudnych doświadczeń rozwinęłam w sobie znacznie bardziej męską energię. Chociażby ciągle walcząc o przetrwanie, próbując sobie udowodnić, że jestem silna i dam sobie radę, czyli w pewnym sensie ciągle walcząc o przetrwanie. Dodatkowo doszła do tego jeszcze siłownia i ciężkie treningi. I to wszystko skumulowane w konsekwencji sprawiło, że kompletnie zaniedbałam swoją kobiecą naturę. A to z kolei wykreowało blokadę emocjonalną. I teraz dla przykładu, jeśli miałabym przełożyć to na życie codzienne, w przypadku kobiet dzieje się tak, kiedy na przykład chcemy osiągnąć sukcesy zawodowe, czyli walczymy o równouprawnienia, uganiamy się za wysoką pozycją, czy też chcemy być liderem. I znacznie więcej takich przykładów. I tu chciałabym zaznaczyć bardzo istotną kwestię. To przekonanie, że muszę być pozbawiona wrażliwości i silna jak mężczyzna, żeby tego wszystkiego dokonać, jest w rzeczywistości co jedynie stereotypowym wierzeniem tak zwanej kobiety sukcesu. Bo prawdą jest, że wrażliwość i współczucie są cechami silnego człowieka, a nie słabego. Więc możesz pozostać sobą i wciąż osiągać sukcesy. Bo widzisz, prawdziwy lider nie ma być katem pozbawionym uczuć, lecz człowiekiem sprawiedliwym, który ma w sobie życiową mądrość i wie, jak poprowadzić innych do sukcesu. Ale o tym znacznie więcej opowiem w odcinku poświęconym wyłącznie temu tematowi. Ok? Więc widzisz, kiedy obie energie nie są w nas zrównoważone, w naszym ciele automatycznie powstają różnego rodzaju blokady. Natomiast długo nieleczone blokady w końcu kreują różnego rodzaju schorzenia, o czym możesz się dowiedzieć znacznie więcej z tego nagrania. Więc to dlatego właśnie czułam, jak ayahuasca w którymś momencie mocno skupiła się na tej lewej stronie mojego ciała, żeby ją wyleczyć, usunąć wszelkie blokady. Po czym kolejno pokazywała mi, co faktycznie sprawiało, że nabrałam bardziej tej męskiej natury. Ale też to, dlaczego w pewnym sensie odrzuciłam swoją wrażliwą stronę. I tak też uświadomiła mnie o rzeczach, których w rzeczywistości nie dostrzegałam. A to z kolei rozbudziło we mnie jeszcze większe wzruszenie. Aż zrodziło się we mnie poczucie winy i żalu o to, że faktycznie nie dbałam o siebie jak należy. A więc dzięki tym wizjom uzyskałam naprawdę dużo zrozumienia i jasności co do starego sposobu myślenia, sposobu bycia, czy też zachowania. Więc kiedy wszystko stało się już jasnym, czułam, jak moje ciało dosłownie powoli relaksowało się, a ból stopniowo odpuszczał. I to właśnie nazywamy uzdrowieniem. Bo kiedy już staniesz się świadomy
tego, co Ci nie służy, automatycznie chcesz to zmienić. I tak też z podjęciem działania w tym kierunku, w moim przypadku po prostu powiedziałam, ja już tego nie chcę. Wystarczyło. I wtedy właśnie zachodzi w Tobie uzdrowienie. A więc zrozumiałam w tamtym momencie, że nadszedł czas, abym w końcu zadbała o siebie i pokochała tak bardzo, jak kochałam wszystkich tych, dla których się tak poświęcałam. Więc zamiast oddawać całą energię i miłość innym, w pierwszej kolejności musimy dać ją sobie. Natomiast kiedy już poczujemy się wystarczająco dobrze we własnym ciele, ewentualnie wtedy możemy podzielić się swoją piękną i już oczyszczoną energią z innymi. Podczas ceremonii w tle przygrywała muzyka i tak szczerze mówiąc niezbyt przykuwała moją uwagę, odkąd kompletnie oddałam się moim doświadczeniom wewnętrznym. Ale tylko do pewnego momentu. Momentu, kiedy to usłyszałam tą dość specyficzną melodię. To było coś niezwykłego. Dosłownie w jednej chwili, jak gdyby coś wyrwało mnie z miejsca, w którym przebywałam i przywołało mnie z powrotem do pomieszczenia ceremonii. Ale jeszcze bardziej zadziwiającym był fakt, że znowu, nawet nie wiem kiedy, znalazłam się w pozycji siedzącej. Bo ta melodia brzmiała tak magicznie, że czułam się jak zaczarowana. I tak słuchając, czułam, jak moje ciało zaczęło samoistnie kołysać się. Natomiast kiedy pojawiły się słowa, ja jak gdybym je znała. Śpiewałam coraz głośniej i głośniej. A że miałam wciąż zamknięte oczy, to w którymś momencie weszłam w trans. I dosłownie scaliłam się z tą piosenką, jak wcześniej, z tym pomieszczeniem. Teraz spróbuję wyjaśnić. Po prostu wszystko inne przestało istnieć. Byłam tylko ja i ta melodia. Melodia, która porwała mnie do tańca, która wywołała uśmiech na twarzy, ale i wzruszenie. I tak śpiewając, z każdym słowem czułam narastający przypływ energii, który teraz kołysa mną jeszcze bardziej. Szczerze mówiąc, nawet nie zastanawiałam się, skąd ja do cholery znałam tekst tej piosenki. Poza tym miałam wrażenie, że wszyscy ją śpiewali. Ale kiedy otworzyłam oczy i rozejrzałam się po sali, dostrzegłam, że śpiewałam jedynie ja i asystent szamana. I choć tekst piosenki był dość prosty, to z jakiegoś powodu czułam, że te słowa miały jakieś potężne znaczenie. Bo to, jak się czułam w trakcie tego doświadczenia, nie było zwykłym wzruszeniem. Ja czułam w sobie potężną energię, która wręcz wprawiła mnie w płacz. Oczywiście radosny płacz. Bo w tamtym momencie czułam się naprawdę szczęśliwa. A że tekst faktycznie się powtarzał, to zrozumiałam, że to była mantra. A jej słowa brzmiały tak. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pozwól, że wyjaśnię. Mantra jest wibracją dźwiękową, której powtarzanie działa na nas oczyszczająco, ale i uspokajająco i również pomaga w koncentracji i opanowaniu umysłu. A więc mantry używane są w praktyce duchowej między innymi w buddyzmie, hinduizmie i też ezoteryce. Natomiast używane w różnych formach, na przykład jako formuła zdania, czy werset lub sylaba, mają swoje przypisane znaczenie. A o znaczeniu tej mantry, którą usłyszałam podczas ceremonii, dowiesz się już za 2 odcinki. Więc wracając do opowieści. Kiedy piosenka dobiegła już końca,
ta sama energia, która mną kołysała, ułożyła mnie z powrotem do pozycji leżącej. Masz leżeć. I wtedy wydarzyło się coś, o czym nawet nie odważyłabym się pomyśleć, że kiedykolwiek mogłoby mi się przydarzyć. Otóż powrócił widok tej pięknej postaci z przyszłości, ale tym razem jej blask był jeszcze większy niż wcześniej, aż mnie onieśmielał. Ta światłość natychmiast wywołała we mnie ogromne wzruszenie i rozbudziła miłość, której z pewnością jeszcze nigdy wcześniej nie czułam. Po dziś dzień nie wiem nawet, jak to ubrać w słowa, bo tego nie da się opisać. To trzeba przeżyć, doświadczyć. Pamiętasz może obraz, na którym z serca Jezusa wyłaniają się promienie słoneczne? To właśnie widziałam, patrząc na swoją postać. W tamtym momencie odkryłam w sobie Boga i wtedy raptem zrozumiałam wszystkie te przesłania, których uczył nas Jezus, Budda, Mohamed, czy też inni potężni nauczyciele, mówiący: Bóg jest w Tobie. To piękno, ta światłość, troska, potężna miłość, bezpieczeństwo, dobro, które wtedy poczułam, to było tak cudownym uczuciem, że raptem poczułam się przy tym tak mała i bezsilna, że aż dosłownie oniemiałam z zachwytu. Siła tych wszystkich uczuć, których wtedy doznałam, była tak potężna, że z pewnością żadne zło nie jest w stanie tego przezwyciężyć. W tamtym momencie dosłownie wyobraziłam sobie siebie klęczącą na kolanach i ukrywającą w dłoniach twarz, bo wstydziłam się spojrzeć w tą światłość. Ona aż tak mnie onieśmielała. Raptem poczułam się okropnie zawstydzona swoją dotychczasową postawą, czy swoimi działaniami, zachowaniem. Głupio mi było za wszystkie popełnione w przeszłości błędy. Aż tak bardzo źle się czułam. Ale ta światłość nie przyszła mnie ukarać. Zamiast tego zostałam obdarzona troską i miłością tak potężną, że dosłownie strumienie łez szczęścia płynęły mi po policzkach, aż mówię się o skórkę. Czułam się dosłownie w niebo wzięta. Ale nie tylko to. Bo chwilę później z tej samej światłości przemówił głos, którego nigdy w życiu nie zapomnę. Drogie dziecko, przeszłaś wiele cierpienia, smutku i rozczarowania w życiu. Ale wiedz, że nie pozwolę Ci już więcej cierpieć. Wszystkie Twoje złe uczynki są przebaczone, ponieważ z oddaniem udowodniłaś dobro swojego serca i swojej wiary. Poszukiwałaś prawdy, a dzięki temu nauczyłaś się swoich najtrudniejszych lekcji. Z determinacją i gorliwością doszłaś do prawdy, a zatem jesteś zbawiona. Zasługujesz na nowe, lepsze życie, więc daję Ci czystą kartkę papieru, a Ty wykreuj swoje życie od nowa, tak jak Ty tego chcesz. I nie bój się, dziecko, jestem i zawsze będę przy Tobie, chroniąc Cię i dając poczucie miłości. Tak jak Ty kochasz innych, tak ja kocham Ciebie. I pamiętaj, nigdy nie jesteś sama. Do końca życia zapamiętam. I wtedy już nie potrafiłam opanować swoich uczuć. Dosłownie wybuchnęłam płaczem. I tak płacząc, powiedziałam cicho, że nie zasługuję na to. Ale głos przekonywał mnie, że zasługuję na godne życie. Zapytałam więc, czy mogę prosić o spełnienie jednego życzenia? Natomiast w odpowiedzi usłyszałam: jesteś współtwórcą własnej rzeczywistości, a to, czego pragniesz, jest zawsze w zasięgu Twojej ręki. Więc odpowiedziałam:
że chcę tylko otworzyć Centrum Odnowy Biologicznej, w którym mogłabym pomagać innym w procesie leczenia i tym samym pogłębiać ich relacje z Tobą. I wtedy poczułam, jak ta cudowna światłość otoczyła mnie jeszcze większą dawką miłości. A odczuwałam to w formie wibracji, która przemieszczała się po całym ciele z tak ogromną siłą, że chwilę później dosłownie niczym eksplozja otworzyła moje serce i usunęła wykreowaną tam blokadę. Czułam, jak ta przepiękna miłość wręcz emanowała ze mnie. I wtedy otworzyłam oczy i miałam ochotę przytulić dosłownie każdego z osobna. To był ten pierwszy raz, kiedy poczułam całkowicie bezinteresowną, bezwarunkową miłość. Miłość, która dała mi poczucie spokoju, bezpieczeństwa, troski, ale ponad wszystko jedności z Bogiem i wszystkim, co mnie otaczało. To doświadczenie zdecydowanie pogłębiło moją relację z Bogiem jeszcze bardziej, bo zrozumiałam, że Bóg zawsze był, jest i zawsze będzie w każdym z nas. Bo Bóg jest wszystkim, a jeśli jest całym stworzeniem, to znaczy, że wszystko zrodziło się z Boga. A zatem wszystko jest Jego nieodłączną częścią. Więc teraz to było jasne, że Bóg nie jest czymś oddzielnym od nas, a tym samym, że nie jest mężczyzną siedzącym gdzieś tam w chmurach, a tym bardziej tym, który nas karze. Bo Bóg jest miłością. Bóg jest całą inteligencją, więc świadomością i światłością. Bóg jest energią, a nie postacią. Więc prawdą jest, że wszystko jest energią, a zatem i my jesteśmy energią, czyli duszą dającą życie ciału. Czy teraz rozumiesz, kim lub czym jest Bóg? I chociaż wiem, że wielu ludzi na świecie wciąż kwestionuje istnienie Boga lub całkowicie się od Niego odwróciło, chociażby ze względu na błędne nauki nam przekazywane, albo też właśnie brak odpowiedniej edukacji, to zapewniam Cię, że Bóg istnieje i powtarzam, jest w sercach każdego z nas. Tak mówimy w sercach, bo my jesteśmy Jego częścią. A więc prawdą jest, że skoro wszyscy zrodziliśmy się z energii Bożej, to wszyscy jesteśmy połączeni Jego miłością. Co ja mówię? My jesteśmy miłością. Zatem nie jesteśmy indywidualną jednostką, lecz jednością. Ja istnieję, bo Ty istniejesz. A jeśli jeszcze nie potrafisz tego pojąć, to bez obaw przyjdzie i Twój czas, kiedy w końcu to zrozumiesz. Więc, drogi widzu, to było zdecydowanie najpiękniejsze doświadczenie, jakiego w życiu doznałam. I uwierz, że słowa nigdy nie odzwierciedlą tego doznania, bo to po prostu trzeba przeżyć. Oczywiście to nie był jeszcze koniec mojej podróży, bo korzystając z tak wspaniałej możliwości, chciałam dowiedzieć się, dlaczego nie potrafiłam do tej pory znaleźć sobie odpowiedniego partnera. Dlaczego, jeśli chodzi o miłość, ja wciąż błądziłam i nie potrafiłam się ustatkować. Bałam się związków, dosłownie. Więc zapytałam swoją przyszłą wersję siebie, co jest prawdziwą przeszkodą, ale też poprosiłam o poradę. Chciałam, żeby doradziła mi, kto byłby dla mnie odpowiednim partnerem, skoro najwidoczniej sama nie potrafiłam o tym zdecydować. A tak przy okazji mówiąc, do Portugalii przyjechałam również z nadzieją zrozumienia pewnej znajomości z mężczyzną, który zdawał się być bliski mojemu sercu.
niestety nasze relacje, choć były bardzo głębokie, pełne pasji i wzajemnego zrozumienia, z jakiegoś powodu zdawały się być toksyczne. I tak też, kiedy zapytałam o niego, ona kategorycznie zabroniła mi dalszego kontaktu z nim, mówiąc, że on jest zbyt toksyczny i co jedynie mnie zrani. I choć zabolały mnie te słowa, zaufałam, że skoro tak powiedziała, to będę musiała dać mu w końcu odejść. Po czym dowiedziałam się, że jednym z powodów moich miłosnych rozterek był mój brak zaufania. Brak zaufania, który zakorzeniony był jeszcze w poprzednim życiu. A że najwidoczniej nie wyleczyłam tego wcześniej, ta energia została ze mną i tym samym stała się jedną z moich lekcji do nauczenia w obecnym życiu. Czyli miałam nauczyć się zaufania. Oczywiście takich lekcji mamy nauczyć się z doświadczeń, które będą działały odwrotnie. Więc w tym celu, na przykład jeszcze w dzieciństwie, jako dziecko, wielokrotnie miałam wrażenie, że przeżywam rozczarowanie. A dokładniej chodziło o złamane obietnice, które zresztą po latach przerodziły się w całkowity brak zaufania. Po czym teraz, kiedy już byłam świadoma swojego problemu oraz jego źródła, moim zadaniem było przepracować swoje pierwotnie wykreowane wierzenia i wyciągnąć z nich wnioski. Czyli dostrzec, w którym momencie popełniłam błąd, błędnie interpretując dane zdarzenie czy zdarzenia. I ja wiem, że to być może brzmi absurdalnie, ale cały sęk w tym, że mimo zawodów Ty masz nauczyć się zaufania, wierząc, że to coś, co Ci się przytrafiło, jest na Twoją korzyść. A w ten sposób udowodnisz siłę swojej wiary. Kolejną taką przeszkodą były moje oczywiście zbyt wysokie wymagania, które stawiałam sobie. A więc fakt, że byłam drugim dzieckiem w rodzinie i to, że rodzice chociażby porównywali mnie do brata, z punktu widzenia ego jeszcze w dzieciństwie sprawił, że czułam się gorsza. Natomiast teraz, będąc świadomą, wiem, że w rzeczywistości to zachowanie miało mi pomóc w budowaniu pewności siebie i udowodnieniu sobie, że niczego mi nie brakuje. Bo przecież rodzice nigdy mi nie powiedzieli, że jestem gorsza. Oni po prostu chcieli, żebym dała z siebie więcej. A że jako dziecko nie rozumiałam tego, to zamiast się tym motywować, ja miałam wrażenie, że mnie nie doceniają. Rozumiesz? Więc teraz, jeśli dobrze pamiętasz z poprzednich części, te wszystkie wierzenia, które wykreowałam o sobie jeszcze jako dziecko, w rzeczywistości okazały się być co jedynie iluzją, a więc nie byłam nawet prawdziwą postacią. Żyłam w kłamstwie. A zatem teraz, kiedy wszystko zostało mi ukazane czarno na białym, wiedziałam, że muszę to dokładnie przepracować. Przepracować, aby najzwyczajniej oduczyć się tych zakłamanych wierzeń i tym samym ostatecznie to w sobie wyleczyć. I tak powinno być w przypadku każdego z nas. Natomiast jeśli chodzi o idealnego partnera, raptem ukazała mi się postać asystenta szamana. I za cholerę nie potrafiłam tego przyjąć do świadomości. Co gorsza, tak bardzo się tym zmieszałam, że pozwoliłam swojemu ego, żeby oczywiście przejęło kontrolę. A to wykreowało uczucie strachu. Do tego zaczęło tworzyć jakieś zabawne myśli. Na przykład, a co jeśli on czuje, że teraz o nim myślę? Bo on leżał obok mnie. Więc oczywiście zaczęłam wypierać się i powtarzałam w myślach, że absolutnie to nie może być on. To nie może być on.
To nie jest on! I koniec. I tak w kółko. Aż w końcu nie wytrzymałam i otworzyłam oczy. Kiedy po raz kolejny otworzyłam oczy, tym razem za oknami był już świt. Widziałam, jak pozostali uczestnicy jeden po drugim powoli wychodzili z pomieszczenia. Po czym dostrzegłam również asystenta szamana, który podnosił się ze swojego miejsca i szedł w kierunku wyjścia. A że ayahuasca jeszcze działała, no to powoli próbowałam się zebrać, ale to nie było takie proste. Bo działanie ayahuaski jest powalająco silne. I faktycznie miałam problem z podniesieniem się z miejsca. Mimo że cała sesja, jak mówili, trwała około 6 godzin, obraz, który miałam przed oczami, wciąż zdawał się być jak w trójwymiarze. Natomiast moje ciało dosłownie falowało. Przez co miałam potężny problem z utrzymaniem równowagi. I kiedy już po wielu nieudanych próbach w końcu udało mi się stanąć na nogi, dostrzegłam przez takiego zeza, że asystent jednak wciąż tam był i dokładał drewno do pieca, żeby było nam cieplej. A że już było za późno, żebym jednak wróciła na swoje miejsce, bo byłam już gdzieś tam w połowie sali, to jedynie zdawało mi się, że się uśmiechnęłam do niego i poszłam w kierunku swojego pokoju. I kiedy tak szłam, coś mówiło mi, żebym natychmiast tam wróciła. Dosłownie z każdym krokiem miałam wrażenie, że jakaś niewidzialna siła dosłownie ciągnęła mnie z powrotem do tego ogrzanego pomieszczenia. A raczej do tego asystenta. No więc znowu zaczęłam walczyć ze swoimi uczuciami, bo naprawdę trudno mi było im się oprzeć. Bo tak z jednej strony chciałam tam wrócić i być blisko niego, a z drugiej absolutnie nie dopuszczałam do siebie myśli, że on faktycznie mógłby być idealnym dla mnie partnerem. Więc kompletnie nie rozumiałam, co ta wizja miała oznaczać. I dlaczego mnie tak do niego ciągnęło. Poza tym, czy to faktycznie chodziło konkretnie o niego? Czy być może o osobę o jego cechach? To dopiero była zagadka. Więc mimo wszystko nie skusiłam się i jednak wróciłam do swojego zimnego i ciemnego pokoju. Po czym położyłam się na łóżku i oczywiście dalej wałkowałam ten temat. Dosłownie nie potrafiłam przestać o tym wszystkim myśleć. Czy to faktycznie o niego chodziło? A jeśli tak, to dlaczego on? Przecież żyjemy w totalnie różnych częściach świata. Poza tym wydawało mi się, że zbyt mocno się od siebie różniliśmy. Więc usilnie wypierałam te wszystkie napływające myśli, ale one oczywiście mimo wszystko powracały. Bo widzisz, walka z własnymi uczuciami to jak walka z wiatrakami. Nie masz żadnych szans. Więc oczywiście kolejny raz nawet nie zmrużyłam oka, bo leżałam i analizowałam. Muszę przyznać, że wizje ostatniej nocy były naprawdę głębokim przeżyciem. Więc kiedy tak próbowałam pozbierać wszystkie myśli w jedną całość, zrozumiałam, że wciąż trudno mi było uwierzyć we wszystko, czego doświadczyłam, co widziałam i co zrozumiałam, a raczej dane mi było zrozumieć. Ale jednak to naprawdę miało miejsce i zdawało się być bardziej realnym od wszystkiego, co kiedykolwiek w życiu przeżyłam. Dosłownie ktoś mi ściągnął maskę czy opaskę z oczu i wszystko było jasnym.
A wiesz czemu? Bo tym razem ego kompletnie nie brało w tym udziału, więc nie oceniało sytuacji na podstawie jakichś tam zakodowanych, starych, negatywnych wierzeń. Czyli inaczej mówiąc, nie zakłócało moich doświadczeń. Byłam prawdziwą sobą i przeżywałam prawdziwe zdarzenia takie, jakimi faktycznie były, a nie jakieś tam etykiety przyklejone. Więc to z kolei pozwoliło bez problemu dotrzeć do tych najgłębiej ukrytych tajemnic, które faktycznie skrywał mój umysł. I teraz pozwól, że wyjaśnię. W życiu codziennym, jeśli jesteś nieświadomym siebie i powielanych przez siebie schematów człowiekiem, w większości sytuacji reagujesz nieświadomie, bazując na zakodowanych w podświadomości informacjach. Czyli o tym, jak się zachowujesz i jak reagujesz, decyduje Twoje ego, które, jak dobrze wiemy, jest wiecznie niezadowolone. Więc jeśli w trakcie takiej ceremonii nie wyciszysz swojego umysłu, czyli też ego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że to ono będzie kreowało różnego rodzaju doznania oraz obrazy. A tym samym zakłóci proces leczenia. Bo odkąd ego przejmie kontrolę, nie będziesz w stanie dostrzec swoich negatywnych wzorców myślowych. Bo przecież ego nie dostrzega, że robi coś źle lub że coś mu nie służy. Bo ono co jedynie powiela jak taki komputer zakodowane wzorce, czyli reaguje automatycznie. Czy teraz rozumiesz? Więc jeśli w takiej sesji uda Ci się przejąć kontrolę nad własnym umysłem i zamiast walczyć z tym, co się w nim dzieje, staniesz się obserwatorem, to automatycznie będziesz w stanie dostrzec wszelkie te negatywne wzorce. I tak też właśnie stało się w moim przypadku. A że tego dnia akurat mogliśmy ze sobą rozmawiać, to na śniadaniu wszyscy z potężną ekscytacją, mimo zmęczenia, wymienialiśmy się swoimi doświadczeniami. I to faktycznie utwierdziło mnie w przekonaniu, że to wszystko nie było snem, lecz najprawdziwszą prawdą. A tego, co wydarzyło się w naszej drugiej ceremonii, dowiesz się już w trzeciej i zarazem ostatniej części tego odcinka. Już teraz zapewniam Cię, że będzie równie szokujące, a może nawet i bardziej niż wszystkie poprzednie. Bo to właśnie w następnym odcinku opowiem Ci o swoim doświadczeniu spotkania z moimi poprzednimi wcieleniami. To spotkanie było niesamowitym i z pewnością niezapomnianym przeżyciem. Przeżyciem, które w końcu ukazało mi całą prawdę o tym, kim w rzeczywistości jestem i czym faktycznie jest ta cała misja, której miałam dopełnić. Teraz powiem Ci tylko jedno. Nie skończyło się na samym uświadomieniu, bo faktycznie po tym spotkaniu coś się we mnie zmieniło i już nie byłam tą samą osobą. Dlatego koniecznie musisz obejrzeć kolejne nagranie, raczej każde kolejne. A tymczasem dzięki raz jeszcze za poświęcony czas na obejrzenie tego nagrania. Trzymaj się ciepło, ściskam gorąco i do zobaczenia. Hej!